Ta plastyczność, którą ja mam w głowie, która będzie później w tym szkle, jakby ja ją od razu czuję w dłoni i mogę ją narysować. Ten moment zetknięcia się z rzemieślnikami, z osobami, które to fizycznie później wykonują, jest bardzo ważny, żeby się zrozumieć. Ten proces wydmuchiwania szkła jest bardzo szybki, jest bardzo dynamiczny, wszystko się zmienia w sekundę. Nazywam się Agnieszka Bar, jestem projektantką i artystką. Moim medium jest szkło. W projekcie Polski Stół jestem odpowiedzialna za zaprojektowanie szklanych modułów. Ja bardzo lubię rysować, jestem manualna zdecydowanie i takim etapem projektowym, gdzie ja zaczynam też urealniać i widzieć wizualnie, to jest właśnie rysunek, ołówek i papier. Ten manualny etap jest dla mnie bardzo ważny. Dla mnie ważna jest też ta kreska, której używam. Czasem sobie właściwie przypinam do ściany też, jak mam dużo tego. Zbieram sobie taką, że tak powiem, mapę myśli, takich haseł, rzeczy, które są bardzo ważne w danym projekcie. Mamy stół, który zawiera w sobie wiele materiałów, więc dla mnie bardzo istotne było to, w jakim otoczeniu będą moduły szklane. Bardzo mi się to skojarzyło z takim procesem właśnie wydmuchiwania szkła, gdzie to drewno jest jako forma. Ono po prostu jest tą otoczką, w którą się szkło wydmuchuje. Przyglądanie się, obserwowanie struktur drewna, znajduję jakieś takie nici połączeń i wpadam na ten pomysł, w jaki sposób uformować daną rzecz. Jak pracuję i projektuję, to faktycznie jestem zamknięta w swoich myślach, w swoich ideach, w ciszy najczęściej też. Na samym początku, jak zaczynałam swoją pracę ze szkłem, było mi trudno wejść w ten flow, w tą dynamikę i się tam w tym poruszać. W tej chwili jakoś jest to dla mnie naturalne. Współpraca z hutą jest zawsze wyzwaniem. Generalnie wyzwaniem jest przeniesienie tego, co powstaje na szkicu i w głowie, w świat realny. Efekt, który chciała uzyskać pani Agnieszka, normalnie w naszym procesie technologicznym jest uznawany za wadę. Sam kształt równoległoboku jest kształtem dość trudnym w hutnictwie do uzyskania. Przy realizacji modułów współpracuję z Pieńskimi Hutami Szkła Łużyce. Nie jest to codziennością dla naszych hutników i niewielu hutników potrafi w ogóle wykonać takiej wielkości klosze, o takiej grubości i jeszcze o tym stopniu skomplikowania. W ogóle ważny taki etap, że ja muszę zaprojektować trochę proces, jak to będzie robione. Rozmawiać z rzemieślnikami, czasem też jakby z kierownikiem produkcji, jak ja widzę po prostu kolejne etapy i co na kolejnych etapach jest ważne, żeby się wydarzyło. I w tym wypadku wykonywaliśmy coś, co normalnie w hutnictwie się nie wykonuje, czyli wdmuchiwanie szkła bez obracania do formy drewnianej. Ważne są te momenty, żeby na przykład nie przestudzić szkła, żeby nie było zbyt gorące, bo się wszystko zleje. Umieszczę ją w środku, wydmuchuję tak, żeby te wszystkie narożniki i wszystkie ścianki, żeby szkło dotknęło. Ta komunikacja to są czasami skróty myślowe albo takie rzucone hasła pomiędzy mną a hutnikiem, pomiędzy hutnikami też, bo to jest zespół. Jak już to się dzieje, jak już mamy tą gorącą bańkę i masę szklaną na piszczeli, tam są sekundy i tam trzeba tylko reagować. W danym momencie coś się nie powiedzie, to możemy to tylko ratować. Przez to, że to szkło nie było obracane, ta faktura drewna jednak wklejała się w szkło, dając ten efekt, który pani Agnieszka chciała. Trochę wprowadzić takiego matu i satyny, żeby to szkło nie było zupełnie błyszczące. Żeby troszkę dać taki efekt kostek lodu, żeby nawiązać troszkę do tego, że te zasoby, które mamy, są ograniczone i tak naprawdę to się tyczy też piasku szklarskiego, który jest używany do produkcji szkła. Jego zasoby też są ograniczone i są nieodnawialne i to jest taki przekaz w drugiej warstwie, żeby jednak zwrócić na to uwagę, jak korzystamy z zasobów, które mamy.
Ja mam trochę z perfekcjonistki, natomiast tutaj też założyłam, że będzie w tym projekcie pewna organiczność. W tym super geometrycznym stole z bardzo matematycznymi podziałami przyda się troszkę takiej właśnie miękkości. Te obłe krawędzie i to, co się dzieje na powierzchni, traktuję tak z taką lekkością. W tym przypadku perfekcja nawet jest niewskazana.